Okay, so I would like you to show one mobilization technique for the first rib. And what else do I wanted to show you? I forgot. Patryk coś chciał ci pokazać, ale You zapomniał don't co. have to translate it. So one more, and one more manual muscle testing, okay? So let's start with one more manual muscle testing first, and it is one I like to do related to overhead movement. Czyli pokażemy sobie jeszcze tutaj mobilizację pierwszego żebra, a jeszcze zobaczył się jeden test mięśniowy, który też będzie dosyć istotny w kontekście wszystkich aktywności tutaj nad głową. How does it feel? Fine. Okay, so this is better, right? Okay, so I know this question will be not that easy, but maybe some of you knows that. Where and which muscle am I touching here? Right below the clavicle. Subklawien. Who said it? Kto to powiedział? Respect. Wow. So fast. Okay, thank you. It saves me about 10 minutes waiting. Okay, so we are on the subclavial muscle. Okay, what I would like to do now is show you a muscle testing for the subclavial. So as you realized, he has already a tight scalene and he has also like a tight okay, so he is a little bit like a pussy, so let's let's test the right side. You don't have to translate it. Yeah. Okay, so if you want to test the subclavius, we're going with this arm. Zrobimy test dla mięśnia podobojczykowego. Thank you for translating just this part. Okay, so look to the front. So you're elevating the arm. It's like an internal rotation. Hold it into internal rotation. I'm grabbing here from the side, stabilizing the contralateral side, and press your biceps towards your head. Yes, and resist. No. Keep your arm straight. Okay, so he is already. Staramy się utrzymać And hold prostą it. rękę, biceps przyklejony do ucha. Okay. Turn. Okay, and hold it. Okay, that's okay. Testing the other side. Okay, and hold it. What is that? Do you need to breathe? Oddychaj, Kamilu. Wszystko Okay. będzie dobrze. Jakoś się ułoży. Okay, look to the front. Okay, and resist. Why are you coughing? Is everything okay? But he is mentally healthy, right? Sometimes it's better to don't know, you know? Okay, let's do the test again, okay? With a little bit more seriousness. Okay, hold it. Okay, so he has some issues, as you can see, not mentally, but with the muscles, okay? So he is not able really to resist on this side. Okay, so this was the test for the subclavius. So we know already his scalene on the left side are pretty weak, and also his subclavius on the left side is pretty weak. Widzimy, że tutaj u Kamila mięsień podobojczykowy po lewej stronie jest osłabiony, podobnie jak osłabione wcześniej były też mięśnie tutaj pochyłe po lewej stronie. So what I like to do is like the first technique is some kind of mobilization for the clavicle. So if I'm pressing down with my thumb here on the clavicle, it should feel a little bit soft. Okay, so there is, it's a little bit like a spring. So the clavicle should feel a little bit like a spring. And I feel that it's like quite soft here. When I'm going on this side, it feels a little bit stiffer. Do you feel that here is a little bit more convenient than here? Nie wiem, czy widzicie też z waszej perspektywy, ale patrząc nawet z mojej perspektywy, kiedy Patrick palpował po prawej stronie obojczyk Kamila, to pojawiał się ten taki sprężysty, miękki ruch, natomiast ta strona lewa wydawała się być bardziej tutaj sztywna i podobne odczucia ma też Kamil. So this is why I'm just mobilizing a little bit the clavicle here on the left side for about like, I don't know, like 10 seconds. 1 hour, yeah. Pomobilizujemy teraz tutaj obojczyk po stronie lewej, parę sekund. Okay. Is it more comfortable here or more there? Gdzie jest lepiej, tu czy tam wcześniej? Okay. So I focus on the part of the clavicle where it's a little bit more comfortable for him. Okay. Czyli skupiamy się teraz na tej części, która jest bardziej dla Kamila przyjemna. And then powoduje mniejszy dyskomfort. we will do a retest. Zrobimy znowu Okay. podobny test. And resist.
Okay, feels better? Yes. Okay, great. Now again, do like a lateral flexion of the head to the side. Zrób zgięcie boczne. Okay, and to the other side. Okay, maybe a little bit better to the left, but the right side is still a little bit problematic, okay? Widzimy, że w lewo jest odrobinę lepiej, natomiast prawa strona nadal wykazuje pewne tutaj problemy i ograniczenia. So this is why now I show you a mobilization technique for the left first rib. A teraz technika mobilizacji pierwszego żebra po stronie lewej. Okay, so I'm lifting up my leg, grabbing his arm around my thigh, like this. So it's like pretty relaxed here. Widzimy tutaj, kładziemy naszą tutaj nogę na kozetce, pacjent się opiera, kładzie swoją rękę. So I will grab his head, his forehead like this, okay? I will turn it with my arm, extend it a little bit if you let me, okay? Let it go. Then I'm laying my hand here on his first rib, like in about 45-degree angle. And then I'm pulling here to the side, okay? Let me pull you a little bit, okay? He's resisting a Daj lot. się pchnąć. So yeah, and now I'm just softly going here inside down, rotating his head and go into extension. So it's like this soft movement. So he's still resisting, but it's okay. So I'm going with my leg to the side. With this movement, I'm creating here a slack. So it's getting a little bit looser here on this side. Okay? So this is the first movement. Czyli widzimy, here. pierwszy ruch, który Patrick wykonuje, to jest ruch kończyną swoim kolanem tutaj na zewnątrz, co powoduje jakby przesunięcie ciała Kamila w prawą stronę i rozluźnienie tkanek tutaj po stronie lewej. Because on this side, if I'm going here and his head staying straight, then we are creating here less tension. And this is called the slack. So the muscles are loosening up a little bit of their tension. Czyli wchodzimy w taki relatywny zakres zgięcia bocznego, który powoduje rozluźnienie tkanek. Okay? And with my I'm turning his head to the side, 45 degree, towards the side of the first rib, and do a slight extension. Czyli wchodzimy też w wybieramy komponentę rotacji i następnie wchodzimy do ruchu wyprostu. And the third is that I'm pressing here with my hand in a 45-degree angle towards the first rib. So I can feel the first rib here, okay? So this is the bony area. So I'm pressing here slightly, again, a little bit like a spring. So it's not like a chiropractic adjustment, it's just a soft spring mobilization technique. I ostatnim elementem będzie tutaj dodanie mobilizacji właśnie pierwszego żebra, czyli ustawiamy naszą rękę 45 stopni, mamy tutaj płaski chwyt i tym płaskim ruchem wykonujemy taki ruch sprężynujący. To nie jest jakby manipulacja stawowa, tu bardziej chcemy wejść w taki miękki ruch, tak żeby faktycznie to pierwsze żebro zmobilizować. Okay, but a typical adjustment from a chiropractor, like a high velocity, low amplitude adjustment would look exactly the same. Ale te manipulacje stawowe, krótkodźwigniowe, czyli HWLA, które są wykonywane przez różnego rodzaju chiropraktyków i osteopatów, mogą wyglądać bardzo podobnie, jeśli chodzi o chwyt. Yeah, okay. So, but I'm not doing a high velocity, low amplitude. It's like I'm doing like a low velocity, high amplitude. So I'm just pushing a little bit here, mobilizing him a little bit and trying to create some kind of softness. Maybe it feels a little bit weird for him, but he's getting used to it. Czy jest to, Kamil, dla Ciebie dziwne? Okay. Okay, here. Yeah, relax, don't talk. Shut the fuck up, relax. Kamil, Okay. proszę o ciszę. Yeah. Okay. Zamilcz. Okay, could you turn your head again to the right side? Okay, left side. Okay, and lateral flexion to the right and left. Okay, let's do again the test for the subclavius from here. Czyli ta mobilizacja Okay. też, którą tutaj Patryk wykonał, to nie jest manipulacja na krótkiej dźwigni, tylko właśnie pracujemy na długiej dźwigni. Okay, yeah, that's it. Okay, so, but for him I would recommend doing some kind of adjustment, but I don't do it. I just show you a slight a technique you can do on your own just to mobilize softly the first rib, mobilize the clavicle, and then you can recheck if there is an improvement in movement. Tu w przypadku Kamila być może dobrym rozwiązaniem byłoby właśnie zmanipulowanie odcinka szyjnego po to, żeby znowu usprawnić całą biomechanikę. Patryk akurat tym się
nie zajmuje i jakby pokazał nam tą technikę, którą możemy tutaj wykonać w kierunku mobilizacji tkanek w celu uzyskania lepszej odpowiedzi w tych testach, które robiliśmy wcześniej. Ale być może do you want me to do adjustment? No, it's okay. Yeah, no. I'm afraid. Chcesz, żeby cię zmanipulował? Okay, do you have any questions to this technique? Czy macie jakieś pytania odnośnie tej techniki? Okay, I would like you to do, again, try this, the manual muscle testing. First, palpate the subclavius here. Subclavius means just below the clavicle. Palpate, then do the testing, the manual muscle testing, and then try to do the mobilization, like a spring from the clavicle. Do a retest in range of motion, and then afterwards do this mobilization technique for the first rib. Czyli to, co chcielibyśmy, żebyście teraz zrobili, to przede wszystkim palpacja mięśnia podobojczykowego. Mięsień podobojczykowy znajduje się pod obojczykiem. Tak? Następnie wykonali tutaj test mięśniowy dla mięśnia podobojczykowego. Możemy też sprawdzić zakres ruchomości odcinka szyjnego. Następnie wykonajcie tą mobilizację obojczyka, sprawdźcie ponownie testy, a na końcu wykonajcie też tą mobilizację pierwszego żebra i zobaczcie, czy znowu testy się poprawiły, czy na przykład tkliwość mięśnia podobojczykowego też jest mniejsza, czy nie.